są dwa, myślę. Jedno, jak moja siostra się wyprowadziła z domu i jak poszła na studia, a drugie to jak półtora roku temu chyba, wyrzucili mnie ze studiów. To są takie dwa, które myślę, że miały duży wpływ na to. A dlaczego? W sensie jak o tym, dlaczego akurat jak moja siostra się wyprowadziła, to dość skomplikowane, ale tak po prostu wydaje mi się, że chyba wtedy jakoś powoli zaczęłam dorastać. Nie wiem, może to się wydać dziwne, ale no tak mam. I moja siostra o tym nie wie, więc się teraz o tym dowiem. No bo byłyśmy ze sobą bardzo związane. Dalej jesteśmy, ale jakby mieszkałyśmy razem cały czas spałyśmy ze sobą razem i jakby jak ona się wyprowadziła, to tak jakby część mojego tego dotychczasowego życia gdzieś tam zniknęła, więc myślę, że to miało na mnie duży wpływ. No a to, że mnie wyrzucili ze studiów, co w sumie dobrze się stało, to myślę, że gdyby wtedy mnie nie wyrzucili ze studiów, z arabistyki, to myślę, że nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, ale jest mi całkiem dobrze, więc się cieszę, że tak się stało. Największa zaleta? Kurwa, przygotowałam się na wadę. Zalety sobie nie wymyśliłam. Niezwiązana z wyglądem. Myślę, że to, że jestem całkiem zaradna i dobrze potrafię gospodarować swoim czasem. I myślę, że też przez to mogę wszystko teraz tak sobie ładnie układać i dzielić czas, że mam i czas i na studia, i na pracę, i na spotkanie się ze znajomymi, i robienie jakichś innych rzeczy, na które mam ochotę. I myślę, że też dlatego, przez to, że jestem taka zaradna, to jest mi teraz tak dobrze. Zrobiła, gdyby nie istniał strach. Myślę, że wiele rzeczy, na które się teraz nie mogę zdobyć, na przykład, no to kurwa, logiczne, Wiktoria. Brawo. Myślę, że byłabym znacznie dalej w swoim życiu. Mając nawet te 21 lat, myślę, że byłabym znacznie dalej niż jestem teraz. Bo jakby nadal są jakieś obawy związane, no nie wiem, z tym, że może na przykład do czegoś się nie nadaje, może czegoś nie powinnam próbować, może nie powinnam podejmować jakichś różnych działań, a myślę, że jakby strach nie istniał, to byłabym gdzieś znacznie dalej. Może nie tutaj, tylko robiła jakieś większe rzeczy. To nie będzie zbyt pozytywne, ale że w sumie koniec końców tak naprawdę możemy liczyć tylko na siebie i to chyba warte, żeby mieć to gdzieś tam, żeby to zapamiętać, że wiadomo, że można mieć ludzi, na których można polegać i w ogóle, ale tak naprawdę koniec końców, nawet jak myślisz, że może zaraz się popłaczę, że nawet jak myślisz, że możesz na kogoś liczyć, to koniec końców się okazuje, że zostajesz sam. To, żeby nie było tak bardzo negatywnie, to, że się nauczyłam, że fajnie się jest czasem skupić tylko na sobie. I że to jest bardzo fajne i bardzo rozwijające. Może nam wiele pomóc, jak się w końcu skupimy na samych sobie. Nie jest to na pewno związane z wyglądem. W sensie jakby ja nigdy się nie uważałam za istotę kobiecości. Zresztą to chyba widać nawet po moim dzisiejszym ubiorze. Ale tak naprawdę niedawno, bo w sumie no, w ostatnich paru miesiącach, tak naprawdę poczułam się kobietą. Nie wiem, z czym to było związane, może z tym właśnie, o czym wcześniej mówiłam, że z tą moją zaradnością i że tak się poczułam jak taka niezależna kobieta i myślę, że to, że czujesz się dobrze sama ze sobą i robisz to, na co masz ochotę, będąc kobietą, to jest taka istota kobiecości. Możemy iść dalej? Możemy potem do tego wrócić.
Myślę, że zresztą sama dobrze wiesz, że ludzie mnie postrzegają jako osobę niemiłą i wredną, choć taka chyba nie jestem. Bywam bardzo nerwowa, bo taka już jestem i jestem trochę zdystansowana do ludzi, ale to też wynika z wielu rzeczy, że jakby nie potrafię od razu być dla ludzi taka otwarta, jak oni czasem potrafią być dla mnie. Ale właśnie myślę, że to jest najbardziej mylne, że ludzie mnie właśnie postrzegają jako osobę niemiłą i wredną, a wcale taka nie jest. Marzeniu i o pasji, które mnie aktualnie fascynuje. No to jeżeli chodzi o taką pasję, to nawet jak rozmawiałyśmy parę lat temu, że chciałybyśmy robić w życiu coś, co będzie naszą pasją. I w sumie całkiem to jest fajne, że mając 21 lat w sumie robię to, co nieoczekiwanie stało się moją pasją, bo pracując w telewizji mam wrażenie, że się spełniam. W sensie, że robię coś, co naprawdę sprawia mi przyjemność i nawet jak jest ciężko i nawet jak wracam i po ciężkim dniu, to jestem usatysfakcjonowana z tego, co robiłam i z tego, że mam możliwość pójścia tam następnego dnia. To jest taka moja pasja teraz. Na inne trochę mi brakuje czasu. A takie marzenie to w tamtym roku spełniłam jedno, że pojechałam na Islandię. A następne to nie wiem, nie myślałam o tym. Chciałabym pojechać w końcu do któregoś z krajów arabskich, na pewno. To takie mniejsze marzenia, tak na teraz. Jedyne co mi przyszło na myśl to palenie papierosów. Nie wiem. Masz jeszcze czas. To jeżeli to miało być tylko takie hasło, na które miałam coś powiedzieć. Albo o kimś, albo wiesz. Nie, chyba o kimś wolę nie mówić. Jeśli chodzi o miłość, to powiedziałabym, że do samej siebie i do otaczającego nas świata.